Witam serdecznie dzisiaj na kolejnej części, czwartej części Pana Samochodzika, gdzie pobawimy się w detektywa. Zachęcam wszystkich w ogóle, żeby zajrzeć do tego podcastu związanego z Panem Samochodzikiem. Ale zanim przejdziemy do niesamowitego dworu, polecam, żeby oczywiście zalajkować ten film, skomentować na zakończenie, co o tym myślicie. Jak ktoś jeszcze nie był na moim kanale, to zachęcam również, żeby zasubskrybował, bo na pewno znajdzie tu wiele ciekawych rzeczy. Niesamowity dwór Pana Samochodzika to jest taka bardzo, bym powiedział, ciekawa sprawa, ponieważ on mi się wydawał jako taka tajemnicza publikacja, natomiast powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o kwestie związane z nagraniem jego w formie filmu, no to jest to prawie najgorszy kicz. Moim zdaniem najgorszy kicz to jest w ogóle Złota Rękawica, bo Złota Rękawica jak została nagrana, to już jest w ogóle masakra. Rok w ogóle i miejsce rozpoczęcia akcji, żeby było ciekawiej, jeśli chodzi o Niesamowity Dwór, to jest podane po prostu wprost w pierwszym zdaniu pierwszego rozdziału powieści, bo tam czytamy coś takiego. Pod koniec listopada 1967 roku wezwano mnie do Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. No ale, żeby powiedzieć, w tym miejscu w ogóle zaczynają się schody. Tak naprawdę Nienacki dosyć namieszał w tej kwestii tych dni, tygodnia, w których rozgrywa się ta powieść i tak naprawdę nie da się wpasować akcji w daty tak, żeby wszystko ze sobą należycie grało, żeby się zgadzało. No, jest tu kilka takich możliwości. Omówmy sobie wariant pierwszy. Jeżeli drugiego dnia akcji, czyli pierwszy dzień urzędowania we dworze, to był czwartek, bo tego dnia podczas wizyty w domu wczasowego Postęp Bigos zauważył, cytuję, jest tu nawet kawiarenka z anteną telewizyjną, a dziś, proszę Państwa, mamy czwartek, będą nadawać Kobrę. To akcja powieści, już w ogóle pomijając prolog, musiałaby się rozpoczynać w środę. Wtedy jednak należałoby przyjąć, że w kontekście tych straszących duchów panna Marysia myli się, mówiąc trzeciego dnia akcji, no i w tym wariancie byłby to piątek, że, cytuję, pojutrze jest sobota. Więc seans spirytystyczny odbywałby się więc w niedzielę, a nie w sobotę. No ale to już taki, można by powiedzieć, mały drobiazg. Gorzej jest, że w tym wariancie ta fałszywa depesza z Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi przychodzi w sobotę, wzywając zespół Tomasza na konferencję w sprawie przyszłego muzeum w Janówce na niedzielę rano. Również oczywiście w niedzielę rano, po nagłym nocnym powrocie z Łodzi, Tomasz dzwoni z poczty do rzeczonego Wydziału Kultury i z tej rozmowy wynika, że nikt ich do Łodzi w ogóle nie wzywał. Jaki w ogóle, tak na marginesie, państwowy urzędnik pracuje w niedzielę? No po prostu nie trzyma się to ni kupy, ni czegoś innego. No i szczerze mówiąc, tą wersję, ten wariant należałoby odrzucić. No ale mógłby być na przykład też wariant drugi, że jeżeli trzeciego dnia akcji panna Marysia mówi, pojutrze jest sobota, no to znaczy, że jest akurat czwartek. A akcja powieści, oczywiście pomijając prolog, rozpoczyna się we wtorek. No i wtedy mamy problem z Bigosem i z jego Kobrą w czwartek, która de facto musiałaby być w środę. No ale to w ogóle nie wszystko, bo w tym wariancie to w niedzielę rano, właśnie po tym seansie spirytystycznym, panna Wierzchoń jedzie autobusem do Łodzi sprawdzić, kto zarezerwował dla nich miejsca w Grand Hotelu i przy okazji odwiedza Bibliotekę Uniwersytecką. No i w tym wariancie również sierżant Wąsik w niedzielę odwiedza wiejski sklep w Janowie, bo czytamy w Niesamowitym Dworze coś takiego. Więc aby ich uspokoić, że milicja zlekceważyła wasze doniesienia, wyjdę stąd głośno się zaśmiewając, wstąpię do sklepu Gromadzkiego i bąknę, że kierownik we dworze jest trochę stuknięty, bo wierzy w duchę. No i co? To miałoby miejsce mieć w niedzielę? Szczerze mówiąc, jest to mało prawdopodobne. Również mało prawdopodobny byłby niedzielny powrót Marczaka z delegacji służbowej w Zielonogórskiem, o którym jest mowa. No a jeszcze mniej jest prawdopodobne
że w niedzielę zjawia się we dworze Batura jako właśnie fałszywy inżynier z tego powiatowego Wydziału Architektury i Urbanistyki. No słowem, to wszystko nie mogło ciać się w niedzielę. Ale też mógłby istnieć wariant trzeci, bo przebieg akcji najłatwiej jest dopasować do dni tygodnia przy założeniu, że spotkanie odbywa się w tym Ministerstwie Kultury i Sztuki, od którego rozpoczyna się powieść, oczywiście pomijając prolog, odbywa się w poniedziałek, zwłaszcza że początek tygodnia to jest tak naprawdę dobry dzień na rozpoczęcie nowego zadania. Słabością tego wariantu jest konieczność pogodzenia się z dwoma pomyłkami. Po pierwsze, Bigos mylił się, stwierdzając, że jest czwartek, choć był to prawdopodobnie dopiero wtorek. Być może dlatego w telewizji nie było Kobry, tylko jakiś film kryminalny. No a po drugie, panna Marysia myliła się, mówiąc, że pojutrze jest sobota, ponieważ pojutrze był piątek. Reszta się oczywiście zgadza, co też chciałbym udowodnić. Dlatego też, korzystając z takiej zasady mniejszego zła, to ten wariant przyjąłbym jako obowiązujący w tych moich dalszych rozważaniach. A więc wiemy już, że akcja rozpoczyna się pod koniec listopada 1967 roku w poniedziałek. W grę wchodzić mogą dwie daty, czyli albo jest to 20 albo 27 listopada. No ale czy aby 20 listopada jest na pewno pod koniec listopada? No to jest taka kwestia dosyć subiektywna. Należałoby pamiętać, że pod koniec czerwca oznaczało dla Nienackiego 29 dzień czerwca, jeśli sobie przypomnimy powieść Pan Samochodzik i Templariusze. Tak więc pozostaje nam 27 listopada. Argumentem przeciwko tej dacie jest poranna refleksja Tomasza na temat właśnie listopadowych mgieł, którą podzielił się z czytelnikami w piątym dniu akcji, nazajutrz po tym szaleńczym powrocie z Łodzi do Janówki, bo w publikacji Nienackiego czytamy coś takiego. Gdy otaczał mnie dzień, wprawdzie smutny, pełen listopadowych mgieł, ale przecież dzień. Nocne wrażenia wydały mi się snem. Byłby to tak naprawdę, szczerze mówiąc, już pierwszy dzień grudnia, gdyby 27 listopada przyjąć jako początkową datę. No ale oczywiście możemy też przymknąć oko na tę nieścisłość, wszak 1 grudnia rano no, mgły mogły być jeszcze, szczerze mówiąc, listopadowe, albo w tych całych emocjach Tomasz być może nie zorientował się, że to już tak naprawdę kolejny miesiąc. Więc podsumowując te rozważania, zakładam, że pomijając ten prolog, akcja powieści Niesamowity Dwór rozpoczęła się 27 listopada 1967 roku w poniedziałek i trwała przez kolejnych 8 dni do następnego poniedziałku, czyli do 4 grudnia 1967 roku. Jednym z laureatów 5. Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu, który odbywał się latem w 1967 roku, był Wojciech Młynarski z piosenką właśnie Jesteśmy na wczasach. No i ta panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj. No i tak naprawdę, szczerze mówiąc, ta panna Krysia to zawsze mi się kojarzyło z tą panią Marysią z tego domu wczasowego Postęp w Janówce. Ale przejdźmy do pierwszego dnia, czyli do 27 listopada 1967 roku, to jest poniedziałek. Pomijając prolog, który rozgrywa się kilka dni wcześniej, akcja powieści rozpoczyna się oczywiście w Ministerstwie Kultury i Sztuki przed gabinetem dyrektora Marczaka, gdzie Tomasz przysłuchuje się rozmowie dwojga młodych ludzi, którzy, jak to się za chwileczkę okaże, zostaną jego współpracownikami w muzeum organizowanym we dworze w Janówce. Młodzi ludzie, mówiąc oględnie, nie wyrażają się oczywiście pochlebnie o przyszłym szefie, który ma być takim tępym nieukiem. Wszystko w życiu zawdzięczającym, szczerze mówiąc, protekcji. Która może być wtedy godzina? Urzędy pracują zwykle od 8 rano. Zważywszy jednak, że z tego późniejszego przebiegu akcji wynika, że nasi bohaterowie dotrą do Janówki dopiero późnym wieczorem, no trzeba by przyjąć, że Marczak zaprosił ich do siebie na godzinę mniej więcej 12. Dyrektor Marczak wyłuszczył całą sprawę i przedstawił nowo mianowanego kustosza. Przedstawił mu też jego współpracowników, czyli kolegę Bigosa i pannę Wierzchoń. Spotkanie nie trwa dłużej niż 45 minut, no i Tomasz zarządza natychmiastowy wyjazd do Janówki. Współpracownicy mają stawić się przed ministerstwem za 2 godziny, czyli to by było punktualnie o godzinie 15. Panna Wierzchoń
Przychodzi z 15-minutowym opóźnieniem, obrzucając wehikuł pogardliwym oczywiście epitetem, że jest to karawan. Na Bigosa czekają następne dalsze 25 minut, no i w drugą wyruszają więc przed godziną 16. Jeżeli rzucimy okiem na mapę, to należałoby zauważyć, że z Warszawy do Janówki, która leży gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego nad Pilicą, powinno być mniej więcej 150 km. No, z powieści dowiadujemy się jednak, że do Janówki było ponad 200 km, więc trzymając się treści książki, nabzdyczony Tomasz wlecze się niemiłosiernie z prędkością 40 na godzinę, w końcu przyspiesza, potem znowu zwalnia. Mimo wszystko jednak ten dojazd na miejsce nie mógł im chyba dłużej zająć niż 4 godziny, więc do Janówki mogą docierać gdzieś w okolicach godziny 20. Gdy, jak czytamy, była ciemna listopadowa noc, zimny wiatr przeniknął nas chłodem. Oczywiście zrywają pieczęcie z drzwi frontowych i robią pierwszy rekonesans we dworze. Są zmęczeni, Bigos powoli zapada w letarg, nie chce im się nawet robić kolacji, kustosz rozdziela pokoje i idą spać nie później niż godzinę później, więc mniej więcej idą spać około godziny 21. Trzęsąc się z zimna, w takim nieogrzewanym pokoju, Tomasz zasypiając układa plany pracy na następny dzień. No i o północy budzi go dźwięk podobny do skrobania myszy, bo czytamy coś takiego. Zerknąłem na fosforyzujące wskazówki zegara, właśnie minęła północ. Tomasz idzie do biblioteki, sprawdzi co się dzieje. Tam na głowę spada mu draperia, przebiega zbudzona hałasem panna Wierzchoń, no a Tomasz podejrzewa współpracowników o jakiś taki głupi kawał. Potem nasmuchując z tych szmerów nocy, długo nie może zasnąć. No i mamy dzień drugi, czyli 28 listopada 1967 rok, czyli byłby to wtorek. Tomasz budzi się o 8:05, czyli jest już spóźniony do pracy. Zapowiedział przecież, że zacznie pracować od godziny 8. Błyskawicznie się ubiera, rezygnuje z mycia i spotyka w kuchni pannę Wierzchoń, która pichci takie śniadanko, nie umieszkując wytknąć mu spóźnienia. Tomasz oczywiście idzie się umyć, a gdy wraca na miejsce, słynna jest ta scena budzenia Bigosa tą jajecznicą na smażonej kiełbasie. Przy śniadaniu omawiają dzień, sprawy organizacyjne, no, rozdzielają zadania, więc przed godziną 9 Bigos idzie napalić w piecach, a panna Wierzchoń na rekonesans spożywczy w okolicy się właśnie wtedy mniej więcej udaje. Tomasz zwiedza park i otwiera takie okienice we dworze, spotyka Janiaka, który deklaruje, że będzie palił w piecach za darmo, byle tylko Tomasz wstawił się za etatem dla niego w przyszłym muzeum. No świeci słońce, ale ten porwisty wiatr sprawia, że czuć taki właśnie listopadowy ziąb. Dwór tonie w kłębach dymu, ponieważ Bigos nie potrafił oczywiście napalić w piecach. Kustosz zabiera się za sprzątanie, wraca panna Wierzchoń z zakupami i z informacją, że obiady mogą jadać codziennie oczywiście na stołówce domu wczasowego Postęp w godzinach między 13 a 14, z tego co się od niej dowiadujemy. Więc nie wcześniej niż o godzinie 10 rozpoczynają inwentaryzację zabytków we dworze. Tomasz imponuje współpracownikom wiedzą z dziedziny sztuki, historii sztuki, znajduje katalog zbiorów Joachima Czerskiego. Zastanawiają się oczywiście nad brakiem 5. rozdziału, bo Bigos zerknął na zegarek. O rany, jest pierwsza, chodźmy na obiad. Tak czytamy. Do domu wczasowego Postęp, oddalonego od dworu 1,5 km, docierają więc przed godziną 13:30. Bigos zauważa, że jest tu nawet, jak już wspomniałem, kawiarenka z anteną telewizyjną, a dziś, proszę Państwa, mamy czwartek, będą nadawać Kobrę. Przyjdę obejrzeć ten program, no ale szczerze mówiąc najwidoczniej się mylił, bo przecież jest wtorek, a nie czwartek. W stołówce poznają pannę Marysię i zapraszają ją do swojego stolika. Marysia oczywiście jest bardzo zainteresowana duchami i chciałaby ten dwór obejrzeć, więc do dworu wracają około 14:30. Tomasz sprawdza księgozbiór, panna Wierzchoń sprząta swój pokój, a Bigos rozpala piec w łazience. No i w ten sposób upływa im czas aż do kolacji, którą spożywają prawdopodobnie o godzinie 6 wieczorem. Kolejno biorą kąpiel w wannie, po czym Bigos maszeruje do domu wczasowego obejrzeć Kobrę. Wszystko to jest więc przed 20:45, bo o tej godzinie wówczas w czwartki emitowano Teatr Sensacji, czyli Kobrę. No ale mamy jednak wtorek, a nie czwartek, więc po 22 kolega Bigos wraca z informacją, że nie było Kobry,
tylko film kryminalny, który trochę go przestraszył. Tomasz oczywiście zarządza udanie się na spodziszczynek, no ale zimno, jakie tam panuje, ten chłód nie pozwala im tak naprawdę zasnąć. Tomasza budzi znowu taki przejmujący dźwięk. Jak to oczywiście za chwilę się okaże, to upadła wtedy gitara Bigosa w bibliotece. Budzą się też właściciel gitary i panna Wierzchoń. No i wszyscy oczywiście pędzą do biblioteki. Kiedy zastanawiają się, co się z tą gitarą mogło stać, to wtedy pęka w szafce od zegara szkło. Tomasz znajduje takie wiarygodne wytłumaczenie sytuacji i wszyscy rozchodzą się do swoich pokojów. Która tak naprawdę mogła to być godzina? Czy ja wiem, prawdopodobnie było to po północy. No i mamy dzień trzeci, 29 listopada 1967 roku, więc jest to środa. Rano prawdopodobnie około 7:30 przychodzi do dworu Janiak, żeby napalić w piecach. Kustosz przyłapuje go na opukiwaniu ściany w bibliotece. Janiak tak jakoś się troszeczkę, mówiąc niezręcznie, tłumaczy. Potem znoszą biurko kolbuszowskie do kancelarii Tomasza i do godziny pierwszej, czyli do obiadu, trwa inwentaryzacja. W stołówce poznają kierownika domu wczasowego Wasiaka i jego syna Antka. Wasiak opowiada, że przed samą śmiercią przyjechał do Czerskiego jakiś facet i porozumiewał się z nim przy pomocy pisania na kartce. No i wtedy Czerski narysował taką odwróconą koronę przebitą puginałem i napisał coś takiego: zróbcie muzeum w wężach splecionych i strąconej koronie. Wasiak w ogóle wspomina też, że w ostatnim roku przed śmiercią Czerski chwalił się, że dokonał wielkiego odkrycia. Obiad oczywiście przeciągnął się zbyt długo, no i w drodze powrotnej Tomasz rysuje sobie na piasku taką właśnie te symbole z kartki Czerskiego i tłumaczy ich znaczenie, czyli po prostu mamy do czynienia z bardzo przyjemnym zabytkiem gatunku masoników. Do dworu musieli dotrzeć gdzieś grubo po godzinie 14. No i po powrocie Tomasz ma wrażenie, że podczas ich nieobecności ktoś w ogóle buszował w jego gabinecie, mimo zamkniętych drzwi do dworu. Ginie też oczywiście pęk kluczy do wszystkich pokojów, więc wyciąga taki wniosek, że do dworu musi prowadzić jakieś zamaskowane przejście. Około 3 po południu Tomasz wyrusza do P po segregatory. Spieszy się, bo chce zdążyć przed zamknięciem sklepów. Oczywiście jest popołudnie, zaczyna padać listopadowy deszcz, który przyspieszył właśnie nadejście jesiennego wieczoru. Tomasz kupuje segregatory, w papierczym robi zakupy również spożywcze i długo szuka w sklepach pasty chloroforowej. Wszystko to prawdopodobnie dzieje się przed godziną 17. W kawiarni pod Ormianinem spotyka Baturę. Oczywiście ostrzega go, żeby trzymał się z daleka od dworu w Janówce. No i do Janówki wraca gdzieś około godziny 19. Panna Wierzchoń opowiada wtedy o takich głosach, które słyszała, kiedy sama była we dworze. Właśnie oczywiście też wrócił Bigos z kawiarni. W domu wczasowym przyprowadził ze sobą pannę Marysię i teraz oczywiście oprowadzał ją po dworze. Z piwnicy też przynieśli wtedy butelkę Burgunda 30-letniego. No i mamy godzinę mniej więcej 19:30. Siedzą w kuchni, piją herbatę. Panna Wierzchoń przyrządza jajecznicę na kiełbasie, no i rozmawiają o duchach. Tam jest taki cytat akurat. A ja myślałam, że w takim wielkim dworze mieszkają ich całe hordy. Oczywiście, ale są leniwe. Straszą tylko w sobotę. Pojutrze jest sobota. Oczywiście pojutrze nie może być sobota, tylko piątek, skoro dzisiaj jest środa. Pannie Marysi najwyraźniej pomyliły się dni tygodnia, ale tak to czasami bywa na wczasach, że traci się tą kontrolę. No i w trakcie kolacji kustosz opowiada o masonach. Kiedy Bigos rozlewa burgunda do szklanek, pojawia się Zosia z Antkiem. Dzieciaki proszą kustosza o rozmowę na osobności i mówią mu o panu Walkonem, który był u Czerskiego przed śmiercią, a teraz znowu przyjechał do Janówki. Wypijają wino, Marysia wraca z dzieciakami, więc jest około godziny 20. Kustosz zastawia taką pułapkę na ducha, szybko robią się senni i pół godziny później kładą się spać. Nocą oczywiście Tomasza męczą jakieś tam widziadła nocne. No i tak przechodzimy sobie zgrabnie do dnia 4, czyli do 30 listopada 1967 roku. I jest to czwartek. Łomot drzwi frontowych budzi Tomasza ze snu. Czuje ogromny ból głowy po tym właśnie wypitym burgundzie. No i w drzwiach stoi listonosz z depeszą.
W książce czytamy: zerknąłem na zegarek i przeraziłem się, dochodziła już 10. Oczywiście zostają wezwani na konferencję do Łodzi w sprawie muzeum, i ta konferencja miała się odbyć w dniu następnym, ale mieli właśnie przyjechać dzisiaj, czyli w czwartek. Jest oczywiście zapewniony nocleg w Grand Hotelu i bilet do teatru. Kustosz budzi pannę Wierzchoń i Bigosa. Orientują się, że ktoś chyba wrzucił jakieś środki nasenne do wina, a po wypiciu obróżnił i starannie umył butelki oraz szklanki. Tomasz oczywiście idzie sprawdzić, czy duchy złapały się w pułapkę. Ślady pasty prowadzą do jego łóżka i ukrywają się przy jego butach, więc po raz kolejny współpracownicy tracą do niego zaufanie. Do południa czują się fatalnie i z największym trudem robią taką inwentaryzację sali balowej. Jeszcze przed obiadem pan samochodzik idzie na spacer, przed świątynią Dumania spotyka pannę Wierzchą w takim dosyć melancholijnym nastroju. Pojawiają się też Janiak, tłumacząc, że zaspał i dlatego nie napalił w piecach. No i dalszy spacer przynosi spotkanie z Zosią i z Antkiem. Recytując balladynę, Zosia pochyla się nad krzakiem i znajduje wielokolorowy długopis. Oczywiście taki wielokolorowy długopis widziała już wcześniej u znajomego, który przyjechał do pana z Walkonem. Zbliża się więc pora obiadowa, czyli musi się zbliżyć tak gdzieś godzina 13. Tomasz wraca ze spaceru, czekają aż Janiak napali w piecach, no i dopiero około 13:30, nieco później niż zwykle, docierają do stołówki. Panna Marysia skarży się, że zaszkodził jej burgund. Tomasz wspomina o tej porannej depeszy, ale oczywiście planuje jechać do Łodzi dopiero rano. Pracownicy protestują, że chce ich pozbawić tej rozrywki, no i kustosz ulega, więc wracają do dworu o 14:30 i przygotowują się do wyjazdu do Łodzi. Do Łodzi wyruszają około 16:30, ponad 60 km odcinek na ulicę Piotrkowską w Łodzi pokonują mniej więcej w 1,5 godziny, ponieważ Tomasz znowu wlecze się z prędkością 40-50 na godzinę. Na miejscu są więc po godzinie 18. Meldują się w Grand Hotelu i odbierają bilety do teatru. Czytamy dalej. Spektakl rozpoczyna się o godzinie 7:15. Na początku drugiego aktu, prawdopodobnie musiałaby to być przed godziną 20:30, Tomasz, tchnięty złym przeczuciem, zarządza nagły powrót do Janówki. W drodze oczywiście wyprzedza ich Walkon. Tomasz orientuje się, że jego kierowca miał za zadanie pilnować ich w teatrze, a teraz chce dotrzeć do Janówki, no i przed nim ostrzec tych intruzów. Prawdopodobnie ci intruzi grasują właśnie w dworze. Rozpoczyna się ten morderczy pościg, a wehikuł pojawia swoje rajdowe oblicze, no i wtedy panna Wierzchoń odkrywa, że Tomasz jest właśnie panem samochodzikiem. Kilka minut po godzinie 21 pierwsi docierają do Janówki, ale tuż za nimi jest Walkon, który światłami i klaksonem ostrzega nieproszonych gości. W bibliotece czuć zapach dymu z papierosa, no a z segregatora znika ta fałszywa depesza. Tak zgrabnie przechodzimy do 5. dnia naszej powieści, czyli do 1 grudnia 1967 roku, a jest nim piątek. Wczesnym rankiem, jeszcze przed śniadaniem, czyli gdzieś pewnie po godzinie 7, Tomasz jedzie do Urzędu Pocztowego w Janowie i zamawia rozmowę telefoniczną z Wydziałem Kultury w Łodzi. Wtedy okazuje się, że nikt ich wcale na żadną konferencję nie wzywał. Na poczcie dowiaduje się, że do dworu nie było żadnej depeszy, a doruczycielami są tam same kobiety. Więc wraca przed godziną 8 na śniadanie. No i po porannym posiłku Tomasz oświadcza, że zamiast robić inwentaryzację, będą dziś szukać tajemniczego wejścia do dworu. Oczywiście opakują ściany, ale bez efektu. O godzinie 1 idą na obiad. Panna Marysia proponuje zorganizowanie wieczorem takiego seansu spirytystycznego. Tomasz dostaje list od Zosi z informacją, że pan z Walkonem wyjechał z Janówki. No i do dworu wracają po godzinie 2. Tomasz odwiedza Janiaka i pyta go o ściśle tajne przejście do dworu. Janiak potwierdza, że takie istnieje, ale nie wie dokładnie, gdzie ono się znajduje. Czytamy dalej, że powoli zapadł zmrok. O tej porze roku słońce wschodzi o 7 rano, a zachodzi o 3:45 po południu. Była dopiero 3, a deszcz przyspieszył zapadnięcie zmroku. We dworze Tomasz zostaje pracowników w pokoju panny Wierzchoń, gdzie Bigos przygrywa jej na gitarze. No i dziwne to, bo w końcu jest dopiero godzina 15, więc jest co najmniej godzina do godziny 16. No przecież powinni też w tym czasie pracować. Tomasz pogrąża się w rozmyślaniach w swoim pokoju. Czytamy.
Długo trwały te moje niewesołe rozmyślania, czas mijał niepostrzeżenie, zapadła czarna deszczowa noc, umilkła gitara w pokoju panny Wierzchoń. Oczywiście kolację zjedli później niż zwykle, około godziny 20:30, więc znowu jajecznica i znowu kłótnia o tajemnicze sprawy. We dworze panna Wierzchoń deklaruje, że nazajutrz pojedzie do Łodzi wyjaśnić sprawę fałszywego wezwania na konferencję. O 21:00 przychodzi Marysia ze zwiniętą w rulon planszą do porozumiewania się z duchami. Tak naprawdę dokładny czas tego wszystkiego poznajemy dopiero później, dzięki tej późniejszej relacji Tomasza, więc pada pierwszy śnieg. Do godziny 22:00 trwa narada przed tym seansem spirytystycznym, jakiego ducha będą wywoływać. Czytamy. Seansu chyba nie rozpoczniemy przed 10:00 wieczorem, mamy więc jeszcze trochę czasu, im głębsza noc, tym chętniej zjawiają się duchy. W międzyczasie ma miejsce incydent z myszą, decydują w końcu, że wywołają jakiegoś miejscowego ducha, no i tak o godzinie 10:00 wieczorem zakończyli całą tą naradę. Seans odbywał się w pokoju kustosza, który Marysia uznała za najlepsze miejsce do wywoływania duchów. Pojawia się właśnie duch Anopulos, którego proszą jakiś znak i w odpowiedzi zamykają się okiennice i uczestnicy seansu zostają uwięzieni w pułapce. Tak więc jest prawdopodobnie przed godziną 23:00, słyszą kroki w bibliotece, słyszą jakieś różne inne hałasy, no i panna Wierzchoń rozpaczliwie wzywa pomocy. Dzień 6, czyli 2 grudnia 1967 roku, a jest to sobota, zaczyna się w ten sposób. Tak minęła godzina, potem druga. Odgłosy stukania i kroków nie ustawały. W starym dworze działo się wciąż coś tajemniczego. Ocknął się oczywiście bigos, wykonał swoją pieśń z tekstem, że tajemnice dworu zdążyli już wywieźć do Łodzi. No i wkrótce okazało się, że okiennice są otwarte. Musiało więc minąć znacznie więcej czasu niż 2 godziny, bo na zegarze właśnie wybiła 5:00 rano. Tak przynajmniej wiemy z tekstu. A może po prostu pieśń bigosa zbiegła się z wybiciem godziny 5:00 nad ranem. Złoczyńcy doszli do wniosku, że ich czas minął. Na śniegu oczywiście są świeże ślady, które prowadzą do drzwi frontowych dworu. Marysia wraca do ośrodka, współpracownicy przyznają w końcu rację kustoszowi, że we dworze dzieją się niesamowite rzeczy. Musiało, szczerze mówiąc, upłynąć jednak około 1,5 godziny, zanim bigos pobiegł na posterunek policji w Janowie złożyć meldunek o nocnych zajściach, ponieważ dotarł tam o godzinie 7:00 rano. Z późniejszej notatki sierżanta Wąsika wynika coś takiego. Obywatel żarty sobie stroi z władzy. Jan Bigos, syn Antoniego. Wąsik zajrzał do swojego notatnika. Wpadł jak bomba na posterunek o godzinie 7:00. No i mniej więcej w tym samym czasie panna Wierzchoń idzie złapać autobus do Łodzi. Tomasz, kręcąc się po dworze, znajduje odrobinę brudnej wody koło zegara w bibliotece. Przychodzi mu na myśl, że być może gdzieś tutaj znajduje się tajne przejście. Zjada samotnie śniadanie, bo bigos długo nie wraca z posterunku milicji. Budzi potem Janiaka i opowiada mu, co stało się w nocy. Janiak oczywiście kłamie, że spał całą noc u siebie. No i wkrótce we dworze pojawia się milicjant, wypytując o bigosa, który został zatrzymany do wyjaśnienia. Tomasz opowiada milicjantowi o zdarzeniach we dworze. Jest prawdopodobnie więc około godziny 9:00. Pół godziny po wyjściu sierżanta Wąsika wraca markotny bigos, odgrzewa sobie śniadanie, po czym obaj biorą się do pracy. O godzinie 13:00 Tomasz idzie na obiad sam, nie chcąc zostawiać dworu bez opieki. W ośrodku z czasowym spotyka się oczywiście z Antkiem i z Zosią. Dzieciaki opowiadają, że widziały wczoraj wieczorem spotkanie Marysi z panem z Walkonem. No i Marysia niosła pod pachą rulą z planszą do seansu spirytystycznego. Okazało się, że spotkanie to miało miejsce o godzinie 18:00, a przecież panna Marysia z rulonem dotarła do dworu dopiero o godzinie 21:00, więc Tomasz próbuje dogonić Marysię zmierzającą w kierunku dworu, ale dziewczyna znika gdzieś w głębi parku. Okazuje się oczywiście, że we dworze jej nie ma. Jest więc kilkanaście minut przed godziną 2:00 po południu. Bigos pędzi na obiad, a Tomasz obchodzi park w poszukiwaniu dziewczyny. Widzi taki mokry ślad buta w świątyni Dumania, dzięki któremu odkrywa tajne przejście do dworu. Wchodzi w ukrytym korytarzu, znajduje otwory obserwacyjne, przez które widać bibliotekę i klatkę schodową. No i wkrótce zostaje ogłuszony i traci przytomność. Kiedy się ocknął, tkwi związany w korytarzu za ścianą biblioteki i przez ukryty otwór w ścianie
może widzieć to, co dzieje się we dworze. Tomasz nie wie w ogóle, jak długo był nieprzytomny, no ale my wiemy. A skąd my wiemy? No jest już przed 18, ponieważ wkrótce po scenie pojawia się powracająca z wyjazdu panna Wierzchoń, która wypytuje oczywiście Bigosa, co stało się z kustoszem. Kustosz obserwuje za ściany, jak Batura w roli fałszywego inżyniera architekta z powiatu usiłuje wymóc na Bigosie zgodę na naprawę fundamentów w sali balowej. Widzi, jak próbuje oczarować sceptyczną pannę Wierzchoń, zaprasza ją nawet na wieczorek taneczny w Piotrkowie. No jest wreszcie też świadkiem takiego zakłopotania Batury, kiedy Zosia zwraca mu wielokolorowy długopis, który zgubił w krzakach przed dworem. To posądza, że Batura, to w zasadzie tak przesądza, że Batura odpuszcza i oddala się, rezygnując z oczekiwania na kustosza, który gdzieś chwilowo się zawieruszył. Panna Wierzchoń relacjonuje Bigosowi efekty swojej wizyty w Łodzi. Odkryła, że dwór w Janówce był tajną lożą wolnomularzy. No i Tomasz z emocji ponownie traci przytomność tak naprawdę. Kiedy ją odzyskuje, jest prawdopodobnie przed godziną 22. Wydaje mu się, że śni. Widzi rozmawiających w bibliotece pannę Marysię i dyrektora Marczaka, którzy wracając z wizytacji muzeów regionalnych w Zielonogórskiem wstąpili do Janówki, aby zorientować się, jak urządził się kustosz i jego zespół. Marysia, udając taką słodką idiotkę, przedstawia kustosza w kompromitującym świetle. Wkrótce z poszukiwań Tomasza też wracają Bigos i panna Wierzchoń. Marysia pospiesznie w ogóle żegna się, no i opuszcza dwór. Marczak wypytuje muzealników o rzekome dziwactwa kustosza i zapowiada podjęcie nazajutrz jakichś takich radykalnych decyzji. Postanawiają nie czekać dłużej na Tomasza i iść spać. I przechodzimy powoli do dnia 7, czyli do 3 grudnia 1967 roku i ten dzień to właśnie niedziela. Tomasz oczywiście został uwięziony w tajnym korytarzu i rozmyśla nad dalszym biegiem zdarzeń. Mija go dwóch takich zamaskowanych osobników, przechodzą przez zegar w bibliotece i buszują we dworze. Szczerze mówiąc nie wiadomo jak długo, bo minęła godzina, może 2 lub zaledwie 2 kwadransy, jak wspomina Tomasz. W końcu wynoszą 2 ciężkie worki, informują Tomasza, że dostali czego chcieli, zdejmują mu knebel i odchodzą. Więc około godziny 3 rano po północy uwalnia go Janiak. Tomasz wraca do dworu, tajnym przejściem przez zegar. Spogląda na zegarek, dochodzi 3 po północy. Kiedy po cichu próbuje wrócić do swojego pokoju, wpada oczywiście Marczak. Budzą się też współpracownicy Tomasza. Następuje zabawna dosyć scena, w której okazuje się, że kustosz czyta w myślach. Potem pan samochodzik pokazuje zebranym mechanizm zegarowy, tajny korytarz i opowiada o swojej przygodzie. Obiecuje wyjawić swój plan działania po śniadaniu, oczywiście po tej nieśmiertelnej jajecznicy na kiełbasie, którą spożywają wyjątkowo wcześnie, bo około 5 rano, no bo nie mogło upłynąć więcej niż 2 godziny od uwolnienia Tomasza. Kiedy Janiak pali rankiem w piecach, Tomasz zarzuca przynętę, zapewnia dozorcę, że odzyska do niego zaufanie i prosi, żeby czuwał we dworze w czasie, kiedy wieczorem pójdą na przedstawienie balladyny do szkoły w Janowie. Zapowiada, że spektakl rozpocznie się o 18 i potrwa do 21. Bigosowi zleca poszukiwanie worków, które złoczyńcy wynieśli nocą z dworu w okolicznym parku i sam idzie na posterunek milicji w Janowie, aby naradzić się w kwestii zastawienia tej pułapki na te rzekome duchy. Konferencja z Wąsikiem trwała dość długo. Wezwano również oficera dochodzeniowego z powiatu. Dopiero około południa pan samochodzik opuszcza posterunek, no i w powrotnej drodze spotyka Zosię i Antka idących ze szkoły. Prawdopodobnie wracają też z próby generalnej balladyny, bo przecież w niedzielę nie ma lekcji. Obiecuje dzieciakom, że przyjdą na przedstawienie całym zespołem. No i do dworu dociera przed samym obiadem, czyli przed godziną 1. Bigos melduje, że znalazł to, czego miał szukać. W drodze na obiad Tomasz prosi Marczaka, żeby namówił Bigosa i Wierzchoń na szkolny spektakl w Janowie. Podczas obiadu Tomasz dostrzega przechodzącą pannę Marysię i idzie z nią się spotkać. Prowadzą rozmowę praktycznie w otwarte karty. Muzealnicy wracają do dworu. Około godziny 14:30 Tomasz zamyka się w sali balowej, próbując rozwikłać zakładkę i siedzi tam mniej więcej do godziny 17:30, kiedy to właśnie przychodzi Janiak, który ma czuwać w kancelarii.
Pogoda jest brzydka, silny wiatr, pada deszcz. Do Janowa jadą więc wehikułem. Spektakl zaczyna się o godzinie 18. Na scenę, w której balladyna zabija Alinę, nie trzeba czekać dłużej niż pół godziny, czyli około 18:30. I kustosz nakazuje nagły powrót do dworu. Dwór jest otoczony przez milicję, wszyscy muzealnicy z wąsikiem wchodzą do dworu tajnym przejściem, przyłapują Baturę, pana z Walkonem i pannę Marysię na wyrywaniu desek z podłogi w sali balowej. Następuje właśnie wtedy to grand final, w którym pan samochodzik triumfuje, prezentując rozwiązanie zagadki dworu. Wszystko ciągnie się co najmniej do godziny 20. Skoro w międzyczasie pojawiają się Zosia i Antek, trudno przecież byłoby zakładać, że przedstawienie balladyny trwało krócej niż 1,5 godziny. No i mamy dzień 8, 4 grudnia 1967 roku. Jest to poniedziałek. Akcja powieści kończy się w sumie nazajutrz rano, więc być może o godzinie 8:30, bo nasi bohaterowie chyba znaleźli czas, żeby o stałej porze zjeść śniadanie. Oczywiście była to jajecznica smażona na kiełbasie. Kustosz odjeżdża z dyrektorem Marczakiem do Warszawy, a smutna panna Wierzchoń pozostaje po prostu w Janówce. I tak jako detektywi razem z Nienackim przeszliśmy cały niesamowity dwór. Ciekaw jestem waszych komentarzy. Pozdrawiam serdecznie. No i za wszystkie lajki oczywiście dziękuję.